Witamy Was w drugim dniu, my akurat tutaj w drugim dniu targów AgroShow Bednary. Dzień dobry. Witam Was na stanowisku firmy Korbanek, sektor B, stoisko 183 i chcielibyśmy Wam tutaj przedstawić w skrócie naszą gamę produktów, jeżeli chodzi o ciągniki Arbos i Aupax. Witam Cię, Jarku. I zapraszamy, zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Dokładnie, więc mamy tutaj pełną gamę tak naprawdę naszych produktów, zaczynając od serii 1000, 2000, 3, 4, 5, jak i jakby naszą taką perełką tutaj seria 7000 i może jakby od niej najpierw zaczniemy. Od największego. Bo jest to najciekawszy w sumie ciągnik, który tutaj do najbardziej nas rzucający się w oczy, nie? Co wczoraj zauważyliśmy. I można powiedzieć, że mocno oczekiwany, jeżeli chodzi o klientów i rynek, że tak powiem. Także no, w dniu wczorajszym najwięcej pytań mieliśmy o niego. tak. I teraz tak, co to jest mamy? oto ta bestia. Mamy tutaj tak, 7000 serię. A tutaj akurat mamy model 7240, czyli 240 koni mocy. Tak, ze skrzynią. Tutaj jako ciekawostka i nowość, skrzynia bezstopniowa CVT. Tak, silnik Weichaia 7,8 litra. Także też pokaźna pojemność. 6-cylindrowy. Oczywiście naprawdę spełnia normy Stage 5. Podobają mi się te parametry. 7,8 litra, 240 koni, spokojne, pojemność fajna. Wyważony. Dokładnie. Oczywiście silnik spełnia normy Stage 5. Tak jak powiedzieliśmy, mamy tutaj skrzynię bezstopniową, CVT. Amortyzacja kabiny, amortyzacja przedniej osi. Tu akurat ciągnik wyposażony w przedni TUS i wałek WOM. Ogólnie jeżeli chodzi o wyposażenie tego ciągnika, to jest naszpikowany opcjami po sufit, tak. Bo jak dobrze wiecie, to jeszcze może tutaj powtórzymy, że ciągnik od nas jedzie jeszcze na jedne targi. Takie małe. Takie małe, na Agritechnikę w Hanowerze. Więc jest wyposażony we wszystko tak naprawdę, co ten ciągnik może posiadać. Czyli tak w skrócie, dwie pary wyjść hydraulicznych tak, z przodu. Złącze LS też, LS nie? przednie, co też nie wszystkie producenci nawet mają w opcji, nie? Isobus. Nawet z przodu, to też jest rzadkość. Tak. Absolutnie standard i sterowanie z zewnątrz nimi do tak. obsługi. Tutaj mamy przyciski do wałka WOM, do pary hydrauliki, jak i do podnoszenia i opuszczenia tuza. Też fajny patent, kamerka z przodu, tak, która zwiększa jakby widoczność nam, no bo ta maska już jest i potężna, tak. I ciągnik jest wysoki, więc ta widoczność z przodu troszeczkę jest ograniczona, ale rozwiązane jest to właśnie taką fajną, małą kamerką. I oczywiście kabina amortyzowana, mamy tam terminal, mamy tam dotykowy. Fajny podłokietnik ze wszystkimi funkcjami, 6 par joystick. Hydrauliki. Z tyłu, tak. Tak, z tyłu i tak jak wspomniałeś, 2 pary wyjść hydraulicznych. Ale to zaraz zobaczycie. Tak, bo no i fajne szerokie ogumienie, żeby tą moc, tą masę, właśnie to wszystko przenieść. Chciałem to powiedzieć, bo moc grunt. w ciągnikach rolniczych, jak sami wiecie, moc silnika to jest jedna, ale przeniesienie tego w jak największym procencie na uciąg to też jest inna para kloszy i tutaj właśnie producenci opon rolniczych mają swoje wszelkie nowinki też obecni na tych targach, żeby skutecznie tą moc każdego silnika, każdego ciągnika poprzez skrzynię, czy to mechaniczną, czy to bezstopniową, każdą przenieść, żeby i zużycie paliwa, i te parametry danego ciągnika przenieść efektywnie. W tej klasie ciągnika też bardzo ważna już jest masa samego ciągnika. Tak. Tutaj mamy około 10,5 tony, tak. Ale oczywiście jeszcze mamy tutaj dodatkowo obciążniki w tylnych kołach. Możemy też tutaj zawiesić już pokaźnych rozmiarów. Myślę, że gdzieś tutaj 1,5 do 2 tony też możemy nie na tym sprawi tuzie, tomu dla niego problemu. A że tak powiem nawet polepszy trakcję i możliwości tego ciągnika. Tak, nie? Zgadza się. Także tak, seria 7000, na razie model 7240. Nie mówimy jakby, że to będzie tylko jeden i tylko ten model będziemy oferować. Ta gama na pewno się z czasem poszerzy, ale musimy zaczekać na targi Hanower. Po Hanowerze wszystko się wyjaśni. Ale to nie jest tylko jedna nowość, mamy tutaj też fajny... Właśnie, Jarku, co tutaj mamy? Mamy też razem z tym ciągnikiem poniekąd przyjechał ciągnik typowo sadowniczy, czyli seria F4000. Tutaj mamy akurat model 100-konny,
Bardzo fajny ciągniczek. Też producent już, jak są serie 1000, wyposażył go w silnik Weichai'a. Tak, To jest 3,6 litra. 3,6 litra. Optymalnie też nie, tak zwany w żargonie nie jest wyżyłowany. Tak, oczywiście czterocylindrowy. Tak. Czterocylindrowy. Ciągnik też jest w standardzie wyposażony w przedni TUS, WOM. wałek WOM. Skrzynię tutaj mamy, która oferuje 16 przełożeń do przodu, do tyłu. Mamy 4 biegi i 4 zakresy. W zupełności wystarczy tych prac sadowniczych. Tak, no i rewers elektrohydrauliczny oczywiście do zmiany Bardzo kierunku jazdy. wygodny. Co też warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te standardy sadownicze, tak to się powiem, kabina 4. generacji, czyli ma ten filtr z aktywnym węglem, Nawet dwa, czyli nawet bezpiecznym, znaczy ogólnie jest wyposażona w ten filtr węglowy, czyli też spełnia te wszystkie wymogi, żeby przede wszystkim zdrowie operatora przy tych zabiegach Tak, chemicznych, bo to jest zabiegów głównie jest jednak przeznaczone sporo w do sadownictwie. zabiegów z opryskiwaczem głównie, bo to jest jego główna maszyna, z którą te ciągniki nasadownicze pracują. No i też ten oprysk jest nieco inny niż ten oprysk powiedzmy w uprawie zbóż i tak dalej, jest Oczywiście. bardziej rozpylony. Tak. Te wentilatory są o dużej wydajności, żeby w jak największą jakby część tej rośliny, Mgiełki. tego drzewa, ten oprysk Dokładnie. nam pokrył roślinę. Ale to nie wszystkie nowości, które mamy dla Państwa na także targach. Przejdźmy do następnych. Przyjechały do nas jeszcze dwa, jak ja to mówię, mikrusy, O, tak. ciągniczki małe. Jak widać cieszą się z zainteresowaniem. Tak. Czyli to jest seria 1002 z tak zwanej serii ogrodniczej. Ogrodniczej. Tu mamy, jeden jest wyposażony w fabryczny ładowacz, a drugi ma kosiarkę Międzyosiową. międzyosiową. Międzyosiową mamy wyposażony go również w TUS z wałkiem WOM. I ciekawostka, tam też jest skrzynia hydrostatyczna, tak zwana HST. Na ten moment jest to, można powiedzieć, wersja prototypowa, jeżeli chodzi o skrzynię hydrostatyczną. Na tę chwilę będziemy mieli w ofercie tylko i wyłącznie skrzynie mechaniczne. Mechaniczną, w sumie już dobrze znane, bo to będzie serii nieco 2000, zmodernizowana skrzynia, która będzie posiadała również 8 przełożeń do przodu I 8 do przełożeń tyłu z rewersem mechanicznym. Tak. Jak Czyli najbardziej. dobrze znane z serii 2 i 3000. Tak. I tu jakby już mamy Dobrze znana gama. naszą bazową ofertę, czyli najmniejszy ciągnik w ofercie seria 2000, model 2025, kompaktowy ciągnik do małych gospodarstw, firm komunalnych, przedsiębiorstw, gdzie potrzebny jest po prostu maszyna, żeby gdzieś coś tam przewieźć z punktu A do punktu B, powiedzmy gdzieś tam Albo odświeżyć też tak plac. zwany nośnik do narzędzi. Tak. To przedni TUS mamy spych, różne zamiatarki, tylny TUS, dużo Nie ma szersza problemu. gama. Także model 2025, dalej model M404, czyli zastępca dobrze znanego modelu 2040, Tak. jeżeli chodzi o Arbosa. Tutaj już mamy dużo zmian, mamy nową maskę, nowy design. Kabina mamy z też kabinę z klimatyzacją, klimatyzacją, z płaską podłogą. podłogą. Nieco większy rozstaw osi przez zmianę jakby tutaj i maski i troszeczkę umiejscowienia elementów pod tą maską. Tak. No i oczywiście tak jak w modelu 25 pełna gama doposażeń, czyli przednie tuzy, pługi, ładowacze czołowe marki Hydramet, jak i przednie tuzy również marki Hydramet. Dokładnie. Ciągnik taki kompaktowy, o większych możliwościach niż Do 25. wszystkiego, można by Tak. powiedzieć. Także na modelu M404 kończymy Serię gamę 2000. 2000. Za nami seria 3000. Model 3055 i 75. 75 tutaj jest akurat, mamy z Z ładowaczem ładowaczem marki Hydramet oczywiście. na dosanie 4-cylindrowym. Tak, z takich zmian jeszcze jeżeli chodzi o silnik w modelu 3055 również od tego roku mamy silniki 4-cylindrowe. Tak. Czyli seria 3000 już nie 3-cylindrowa i 4, Tylko i wyłącznie 4-cylindrowa, 4-cylindrowa. ten sam model silnika, Tak, tylko D24. inna jest mapa silnika, z której wynika moc. Dokładnie, czyli jeżeli chodzi o serię 3000, tutaj jakichś wielkich zmian nie ma, jeżeli chodzi o design czy wyposażenie, aczkolwiek z takich fajnych rzeczy podejdziemy, może pokażemy. Z takich kluczowych zmian tutaj, myślę w serii 3000 to zaszły one jakby z tyłu ciągnika, czyli mamy już końcówki hakowe,
Mamy troszeczkę zmodernizowany układ hydrauliczny, dalej mamy dwie pary, aczkolwiek jedna jest z blokadą stałego przepływu. Tak, dokładnie. I co jeszcze? Zmieniona szyna. Tak zwana szyna z zaczepem przestawianym wysokościowo. No i wycieraczka tylnej szyby, która Niby detal, ale usprawnia przydatny. i ten komfort zwiększa oczywiście, Tak. nie? Już nie mówimy o deszczu, ale praca w dużym zakurzeniu, a takie niestety większość prac się Tak, czy trafia. nawet jakiś okres zimowy, no wiadomo, gdzieś tam mgła się unosi i to wszystko nam na tą szybę I teraz się przenosi. I teraz co? Kolejna seria, czyli 4000, mamy Tak. w dwóch wydaniach poprzedniej czyli jeszcze z silnikiem Arbosy. marki Dosan. Dosan, I tak. to jest akurat najmniejszy model w ofercie, czyli model 490, oferujący 90 koni, ale mamy również model 400, który oferuje 100 koni. I 410 110. o 110. Tutaj już na nowej masce, już pod marką Aupax, z Silnikiem nowym silnikiem, Weichai. czyli 4,6 litra, 110 koni, nowa kabina dwuosobowa, ciągnik oczywiście z wodową pneumatyką. Tak naprawdę zmodernizowany Arbos z nowym silnikiem i nowymi możliwościami. Ale z designem serii Tak. 5000. To jest taki łącznik pomiędzy dwoma seriami. I nie? teraz myślę, że przechodzimy do takiej najbardziej oczekiwanej jakby zmiany, nowości, Tak. jeżeli chodzi o serię 5000, no bo można powiedzieć, że przygoda naszej firmy z marką Arbos zaczęła się od serii 5000, więc tak. ona tutaj w naszej firmie jest najdłużej. No i tu już mamy jakby, można powiedzieć, w kolejności, można powiedzieć, trzecią generację tego ciągnika, a pierwszą tak naprawdę pod marką Aupax, czyli mamy model 5730, 130 koni mocy z silnikiem Weichai 4,6 litra, 4,6 ciągnik czterocylindrowy, skrzynia z tak zwany power shift z 45 przełożeń do przodu, przodu. 40 do tyłu. 15 15 do tyłu. Mamy 3 półbiegi pod obciążeniem, 3 zakresy i 5 biegów głównych i oczywiście rewers elektrohydrauliczny. 4 pary wyjść Hydraulicznych z tyłu, oczywiście końcówki hakowe kategorii trzeciej. Tak. No już fajny ciągnik do takich cięższych prac, ale i nie tylko, bo jakiś opryskiwacz, jeżeli chodzi o duże gospodarstwa, Rozsiewacz, tak. jak najbardziej W tutaj opcji wchodzi w przedni grę. tuz, żeby wybalansować Chociaż ciągnik jest odpowiednio. już nieco dłuższy, jeżeli chodzi o rozstawości przy zmianie silnika. Tutaj nam doszło do około 17 cm, jeżeli chodzi o rozstawości między Arbosem a Aupaxem, więc ta stabilność ciągnika też nam dużo się zwiększyła. I sumie- także kolejna nowość na tegorocznych targach. Myślę, że ciekawostka, która przyciąga naprawdę dużo osób, bo tak naprawdę to są takie długo oczekiwane zmiany, których klientom Nie tylko czasami przez nas, brakowało. ale też tak, przez klientów użytkowników. między innymi. I na pierwszy rzut oka, czyli pierwszy strzał, amortyzowana przednia oś, tutaj akurat marki Carraro, więc znany producent. To już też znany producent wszystkich, nie musimy opowiadać. W wielu markach występuje, jest to ceniony i szanowany producent. Dokładnie. I z takich jeszcze głównych zmian, jeżeli chodzi o ten model, zwiększona moc. Mamy tutaj 140 koni, również z silnikiem Weichai 4,6 Tak. litra, ale poza miękką osią mamy również amortyzację kabiny. kabiny. Troszeczkę zmodernizowany dach kabiny, dołożone oświetlenie 360, więc ta praca, można powiedzieć, przez całą dobę już tutaj możemy... O ile dobrze zapamiętałem, 12 reflektorów roboczych 12 LEDowych. albo nawet 14. Naprawdę 360 to jest... No już robi jest robotę. Robi robotę, oświetlenie LEDowe oczywiście, no bo odczuwalne. teraz oświetlenie LEDowe już tak naprawdę w wielu, jak nie we wszystkich markach stało się jakby takim standardem, nie? Z nowości, z takiej gamy tutaj naszej produktowej, myślę, że z naszej strony, jeżeli chodzi o silniki, Jeżeli chodzi o Tak, ciągniki, bo na przedstawiliśmy- stoisku mamy też więcej nowości. oczywiście Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.